Gerald Ford od początku swojej kariery jako prezydent Stanów Zjednoczonych zmagał się z wysokim bezrobociem i kurczącą się gospodarką. Ceny podstawowych produktów rosły o 12% rocznie. Potrzebna była szybka reakcja i przeciwdziałanie kryzysowi. Prezydent zadeklarował, że inflacja jest wrogiem publicznym numer jeden. I think everybody in this wonderful audience tonight knows as well as I do that inflation is the cruelest kind of taxation without representation. I have decided that the first priority for us as a nation domestically is an all-out war against inflation. We are going after, one and all, Democrats, Independents, and Republicans. We're going after what I term public enemy number one, inflation in 1974. Zjawisko inflacji mogli zaobserwować klienci McDonalda w ostatnich tygodniach. Jeszcze kilka lat temu Big Mac kosztował mniej niż 10 zł, a dzisiaj kosztuje prawie 14. Wartości odżywcze hamburgera się nie zmieniają, jednak zmienia się wartość pieniędzy, którymi płacimy za kanapkę. Ten przykład nie jest odosobniony. Za standardowy koszyk spożywczy składający się z 50 produktów w 2010 roku płaciliśmy mniej niż obecnie. W 2010 dla jednej osoby był szacowany na 173 zł. Po 5 latach cena wzrosła do 183 zł. Natomiast w 2017 było to już 205 zł. Liczba na Twoim koncie się nie zmieni, jednak ilość produktów, jakie będzie można kupić, ciągle spada. Na przykład, jeśli masz na koncie 10 tysięcy złotych i możesz kupić za tę kwotę określoną liczbę produktów, to przy galopującej inflacji wynoszącej 25% rocznie będzie można kupić tyle produktów, co za 7500 zł rok temu. Przez to zjawisko tracą osoby próbujące oszczędzać. Jeżeli z czasem można kupić coraz mniej, oszczędzanie najzwyczajniej się nie opłaca. Wzrost cen produktów zachęca do zadłużania się i konsumpcjonizmu. Przecież lepiej kupić dzisiaj, skoro jutro ma być drożej. Sytuacja jest bardzo komfortowa dla osób posiadających długi bez waloryzacji, czyli wzrostu razem z inflacją. Wartość ich zobowiązań spada w tym samym tempie co oszczędności. Za czasów prezydentury Geralda Forda, oprócz wysokiej inflacji, Stany Zjednoczone borykały się z recesją oraz wysokim bezrobociem. Na tak niekorzystną sytuację w 1974 roku wpłynęły również bardzo wysokie ceny ropy. Ogrzewanie, transport i prawie każdy produkt był w tamtych czasach pośrednio lub bezpośrednio od niej zależny. Kraje arabskie podniosły jej cenę czterokrotnie, ponieważ nie zgadzały się ze wsparciem udzielonym przez Amerykę dla Izraela. Nowo wybrany prezydent Gerald Ford zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Jego pierwszym posunięciem była walka z rosnącymi cenami produktów. Jesienią 1974 roku opracował plan projektu Whip Inflation Now, w skrócie WIN. My conclusions are very simply stated. There is only one point on which all advisors have agreed. We must whip inflation right now. Plan polegał na dobrowolnych inicjatywach skierowanych przeciwko inflacji, do których zachęcani byli obywatele i firmy. W ten sposób chcieli zapobiec konieczności podnoszenia cen i pensji. Na początku projekt spotkał się z ogromnym entuzjazmem pośród obywateli. Zaowocowało to ogromną ilością produktów, takich jak guziki, znaczki, odzież czy naklejki z logo programu. Można było oficjalnie zapisać się w urzędzie jako wojownik przeciwko inflacji, chociaż do niczego to nie zobowiązywało. Nawet w Pizzy Hut można było walczyć z inflacją, kupując specjalną pizzę. Program był oczywiście czysto publicystyczny i nie przyniósł faktycznie żadnego efektu. Wyborcy oczekiwali pozytywnych zmian, które mogłyby nastąpić dzięki programowi. Niestety oczekiwania znacznie przewyższyły realia. Inflacja zaczęła spadać, ale bardzo powoli i dopiero po interwencji banku centralnego, którą prezydent starał się odsunąć w czasie, ignorując zalecenia swoich doradców. Postawił wszystkie karty na program, który w zasadzie nie miał większego wpływu na realia gospodarcze. Kiedy wartość drukowanych pieniędzy przez bank centralny nie ma pokrycia w wytworzonych produktach, czyli pieniądza przybywa szybciej niż na niego popytu, w pewnym uproszczeniu
możemy określić to główną przyczyną inflacji. Znacząco uproszczając, jeżeli pieniędzy przybywa więcej niż produktów, wartość pieniędzy spada i pojawia się inflacja. Jeżeli produktów przybywa więcej niż pieniędzy, wartość produktów spada i pojawia się deflacja. Mówiąc obrazowo, jeżeli na całym świecie jest tylko 5 babeczek i 5 złotówek, babeczka powinna kosztować złotówkę. Jeśli nagle ilość monet zwiększy się do 20, to naturalnie cena babeczki wzrośnie do 4 zł. Inflacja może nastąpić nawet jeżeli pieniędzy pozostanie tyle samo. W naszym przypadku pożar cukierni, a w niej zwęglone babeczki mogłyby symbolizować katastrofę. Babeczek na rynku będzie mniej, więc ich cena wzrośnie. Podsumowując, inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, czego skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza. Innymi słowy, to przez nią kupujemy coraz mniej za taką samą ilość pieniędzy. Za utrzymanie inflacji w Polsce na optymalnym poziomie odpowiada Narodowy Bank Polski, NBP. Inflacja w 2020 wynosiła 3,4%. Ekonomiści z różnych instytucji finansowych wypełniający dla Banku Centralnego ankiety prognozują inflację na poziomie 2,5% w 2021 roku. W 2015 wynosiła minus 0,9%, produkty były coraz tańsze. Warto zaznaczyć, że gdyby Narodowy Bank Polski nie ingerował w kurs złotówki, ceny spadałyby naturalnie. Wraz z postępem technologicznym, wzrostem efektywności czy na przykład wynalezieniem lepszego przepisu na babeczki, ich cena będzie naturalnie spadać. Wzrost cen podstawowych produktów jest najczęściej powodowany przez ingerencję państwa w gospodarkę. Obecnie w naszym kraju obserwujemy najwyższą inflację, najwyższy wzrost cen w Europie. Według NBP, Narodowego Banku Polskiego, w 2021 ma wynieść między 2,7 a 3,6%. Największy na świecie problem z inflacją ma obecnie Wenezuela. Szacuje się ją na kwiecień 2021 roku na 2665%. W Polsce w zeszłym roku wynosiła 3,4%. Nowe banknoty mają nominały 200 tysięcy, 500 tysięcy i 1 000 000 boliwarów. Z tego powodu coraz częściej ludzie rozliczają się w dolarach. Waluta wenezuelska ma coraz mniejsze zaufanie społeczne. Im bardziej spada zaufanie, tym bardziej spada wartość waluty. Każda kolejna osoba wymieniająca się dolarami wpływa na zwiększenie inflacji na boliwarze. Impulsem do tak dramatycznej sytuacji był m.in. nieudolny i skorumpowany reżim. Najwyższa inflacja w historii wystąpiła na Węgrzech po zakończeniu II wojny światowej, gdzie w 1946 roku pojawił się banknot o nominale 100 trylionów pengo, jedynka z 18 zerami. Inflacja wynosiła tam 42 biliardy procent w skali miesiąca, co oznaczało podwajanie się cen co 15 godzin. Polskę w latach 80. również dotyczyła bardzo wysoka inflacja. W 1989 roku wyniosła prawie 1200%. To mniej więcej o połowę niższy poziom inflacji niż ten, który dotyka dzisiaj Wenezuelę. Hiperinflację w Polsce udało się zatrzymać dzięki planowi Balcerowicza. Od czasu jego wprowadzenia kurs złotego utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie. Dziękujemy za uwagę. Czy wiesz, ile zer ma bilion? Jeżeli nie, sprawdź nasz poprzedni odcinek. Wyszukaj bez deficytu na Spotify i innych platformach z podcastami lub YouTube. Od niedawna jesteśmy również na Facebooku, Instagramie i TikToku.